Sprawy się nie mają dobrze w tunelu numer 2. Właśnie przyszłam na działkę i tak postanowiłam, że wam nagram, co robię, żeby potem taki zbiorczy filmik mieć. No i na dzień dobry sprawdziłam tunele i co zobaczyłam? Zobaczcie. Ja nie wiem, co to jest, ale to już jest trzeci raz w tym roku od wiosny kopie mi tunele. Nie wiem, czy to jest zając, królik czy lis, ale te pomidory po prostu nie wiem, czy przetrwają. Zobaczcie, ten akordeon cherry już był podkopany 2 razy, a ten sunbell, no nie wiem, korzenie wystają. O Boże, jak nie urok, to sraczka. Takie mi się przypomniało powiedzenie polskie. No i dzisiaj oczywiście zakopię to, podleję, ale zobaczcie, termometr. Jaka była temperatura w nocy? 6,9 stopnia. W tunelu numer 1 6,7. 6,7. Dzisiaj także opryskam te pomidorki na suchą zgniliznę wierzchołkową i pokażę wam, co używam, bo to jest ciekawy preparat. Jeżeli jesteście z Anglii, to może się zainteresujecie. No i mój preparat na rośliny ze suchą zgnilizną wierzchołkową. Próbuję ten Ionic Nutrient Supplement z wapniem, magnezem i żelazem. To jest, nazwa jest Calmac Pro, ale jest on używany do upraw hydroponicznych i po prostu nie zawiera żadnych chemikaliów, tylko same minerały w postaci jonowej, czyli i zawiera także aminokwasy, takie jak wszystko jest halatowane tutaj, czyli te związki występują oddzielnie, czyli mam nadzieję, że będą się wchłaniać też szybciej. Wyciągi roślinne z roślin morskich, kwas glutaminowy, L-glutamic acid, nie wiem, czy dobrze mówię, kwas aspartowy, L-aspartic acid i glicyna, czyli L-glycine. Te aminokwasy nawet są dobre dla ludzi, także jeżeli się wchłoną rośliny, to wam tylko pomogą. Na przykład ta glicyna glycyn jest dobra na sen, można nią słodzić, jest dobra na wytwarzanie glutathione, czyli nie wiem, jak to jest po polsku. To jest taki przeciwutleniacz, który jest takim największym przeciwutleniaczem w naszym ciele. Także no, spróbuję. No i jak to się robi? Dodaje się 1 ml na litr wody, więc mam taką małą strzykaweczkę, odmierzę sobie 1 ml i taki ręczny spryskiwacz, który ma podziałkę. I to jest 2-litrowy, czyli połowę tego spryskiwacza i 1 ml tego środka i opryskam sobie na niedobór wapnia. Przy okazji, jak tu jestem w tym tunelu, to zrobimy sobie test smaku SunGolda Select 2, czyli podróbki mieszańca SunGolda i zobaczymy, z tego co pamiętam, czy smak jest podobny, czy nie, ale pogoda u nas nie była dobra, jak widzicie, zimne noce, co nie sprzyja produkcji cukrów w pomidorze, także nie oczekuję rewelacji, no ale zrobimy test taki wstępny. To jest SunGold Select 2. Zrywamy 1, no i zaraz spróbujemy. Ok, chwila prawdy. Odsunę się trochę od kamery, a może właściwie powinnam odsunąć się od mikrofonu, żeby wam nie mlaskać. Postaram się być cicho. Bardzo podobny smak, ale ma słodkość i ma kwaśność. Nie jest taki, jak pamiętam SunGolda.
Skórka jest twarda, bardzo twarda i ma taką teksturę, to po angielsku to się nazywa mealy, czyli taka niezbyt przyjemna tekstura, nie taka gładka, tylko taka no, ale na to może wpływ mieć też pogoda, także spróbuję jeszcze raz później, jak te Sungoldy mieszańce już będą gotowe i zobaczymy. Jest bardzo podobny, muszę powiedzieć, ale skórka jest twarda. Wiem, że Sungold ma skórkę tak cienką, że pęka od deszczu, także pierwsza różnica zauważona, skórka. Zobaczymy dalej. Mam jeszcze Ambrosię Gold, ale nie wiem, czy już jest całkowicie dojrzała. Zaraz zobaczę. Ok, Ambrosia Gold. Ambrosia Gold wygląda, jakby była dojrzała. Pierwsza. Oni właściwie oficjalnie nie mówią, że to jest podróbka Sungolda, ale Ambrosia, nazwa Ambrosia wskazuje na to, że powinien dobrze smakować. Ambrosia Gold. Skórka jest definitywnie cieńsza. Ma dobrą teksturę. Soczysty, słodko-kwaśny. W tym momencie jest lepszy od Sungold Select. Ale zdrowie tej rośliny jest trochę marne. Ale to może być ten tunel też, bo tutaj jest po prostu gleba nie jest aż tak dobra jak w tym pierwszym tunelu. Ale w tym momencie bardzo dobry pomidorek. No i jeszcze, żeby tradycji stało się zadość, spróbujemy pierwszego akordeona. Może jeszcze, trzyma się. Spróbujemy, czy jest dobry. Wstępnie, bo jeszcze może nie być całkowicie dojrzały. Accordion Cherry. Może jeszcze nie dojrzały, ale zobaczymy, bo nie mogę już się doczekać. Gładziutki, skórka cienka, słodko-kwaśny. Nie ma takiej silnej słodyczy, no ale nie było w ogóle słońca, to... Ale jest potencjał. Fajny pomidorek jak na razie, bardziej kwaśny niż słodki, ale nie jest super kwaśny albo super jakiś bezsmakowy. No ale tutaj w Anglii często tak jest, że jak nie ma pogody, nie ma ciepła, noce są ciągle zimne w lipcu, 6, prawie 7 stopni, to pomidorki nie będą swojego całego potencjału wykazywać. Tutaj też w tym tunelu, tu na końcu posadziłam melony, które były najlepsze i mam już taki tutaj melonik w porównaniu. Zobaczcie sobie moje ostatnie wideo, te melony, które są na zewnątrz. To jest odmiana Alvaro F1. Tu mam posadzone chyba 6, ale tylko jeden na razie widzę takich rozmiarów. No a teraz co robię? Wykopałam resztę młodych ziemniaków Casablanca i w tym miejscu sadzę pory. Zobaczcie, mam pory. U mnie pory są na zimę, latem porów nie zbieram, dlatego u mnie są takim jakby poplonem. Dodaję trochę tego obornika granulowanego kurzego. Kopię rowek, bo tu były ziemniaki, więc ziemia jest miękka, ale nie była nawożona przed tymi ziemniakami. I robię taką dziurkę, żeby po prostu sadzić je głęboko. Trzonkiem od motyki. I wkładam tego pora głęboko. No i będę zasypywać, żeby ta część biała po prostu była długa, bo taką lubię. Jeżeli Wam to nie przeszkadza, to nie trzeba. Tu muszę tą dziurkę poprawić, bo się zakopała. Po prostu głęboko i zasypujemy. I ja będę musiała przykryć siatką, bo mamy owady, które składają jaja na porach i potem pory są całe robaczywe. Pousuwałam groszek tutaj z tej ramy i będę sadzić nowy groszek. Zaraz Wam pokażę, bo zakupiłam sobie nasiona, które były na wyprzedaży
I tutaj mam tę taką fioletową odmianę groszku Shiraz i odmianę Sweet Sensation, który ma być groszkiem Mansztu. Widzicie, ta hałda to jest właśnie ten groszek, który usunęłam z tej strony ramy. I będę sadzić nowy groszek w nadziei, że przy tej pogodzie coś jeszcze wyrośnie. Tutaj widzicie groszek, który jeszcze był. Jeszcze po drugiej stronie tutaj jest groszek, który muszę zebrać. I ten groszek właśnie tutaj będę sadzić. I pędy tego starego groszku nie powyrywałam, tylko ucięłam. Po prostu ucięłam tutaj, żeby zachować to całe życie glebowe wokół korzeni, ponieważ wokół korzeni większość roślin ma jakieś grzyby mykoryzowe, bakterie, nicienie, różne takie żyjątka, które pomagają roślinom wchłaniać substancje odżywcze. Dlatego nie wyrywam korzeni, bo one są pożyteczne. I to nie jest dlatego, że rośliny strączkowe wiążą azot, bo ten azot, który one wiążą, to jest im potrzebny do wzrostu i wydania nasion. Także niewiele tego azotu pozostaje w glebie. Widzicie, moje groszki były sadzone po 3 w jednej takiej komórce tej palety. I ten sposób już praktykuję od kilku lat i mi się sprawdza. Groszek nie musi rosnąć pojedynczo, można po kilka. I tak właśnie tutaj miałam posadzony groszek Alderman i miałam ogromny plon. Te groszki jeszcze się fajnie trzymają, ale już muszą być posadzone. To jest groszek Shiraz. Tam jeszcze też wsadzę. Najpierw sobie tak rozkładam, a potem sobie będę je wkopywać. Więc po prostu tu już był wiosną obornik kurzy pod groszkiem, więc po prostu wsadzam go dosyć głęboko, zakopuję. Padało teraz dosyć dużo, więc ziemia jest wilgotna i właśnie czekałam na ten moment, żeby było dosyć wilgotno i dużo rzeczy jeszcze właśnie sadzę. Groszek wylądował na kompoście, a tutaj kurtyna została opuszczona, żeby po prostu ochronić te młode groszki przed gołębiami, które tylko czyhają, żeby zjeść takie młode posadzone roślinki. A tutaj widzicie, też usunęłam groszek w tej takiej klatce, bo chcę tutaj posadzić ogórki. Wysiałam ogórki, bo myślałam, że tamte pierwsze mi padły i tutaj mamy 2 odmiany. To jest odmiana Octopus, widzicie, siałam ją w czerwcu, a ta druga trochę mniej to jest Śremski. No i tutaj mam też sałaty, jak widzicie, różne odmiany i w miarę jak je będę zjadać, między nimi posadzę ogórki i po prostu będziemy usuwać sałaty na bieżąco, a ogórki będą się, mam nadzieję, rozrastać. I tutaj sobie wycinam królową majowych. Te sałaty już zaczynają iść w kwiat, więc już się nie bawię w obrywanie listków, tylko zbieram całą główkę. Są fajne, bo padało dosyć. A ta druga sałata, którą tu zbiorę, to chyba jest salad bowl, green salad bowl. Sąsiad jest na działce obok, więc nie mogę gadać do mikrofonu, dlatego wam robię ten voice-over. No i właśnie tutaj sobie sadzę ogóreczki pomiędzy sałatami, bo wiem, że trzeba tą sałatę zjeść. Mam już następne posiane. I tak właśnie wykorzystuję miejsce na mojej działce, bo ciągle mam miejsca za mało. I tutaj właśnie też, gdzie groszek był
Wkładam ogórki i mam nadzieję, że będą dobrze rosły. Muszę iść do domu, bo już się potykam o własne nogi, ale tak. Zerwałam cebulę. Dzisiaj robię wątróbkę na obiad. I to jest Kelsey. To jest jakaś czerwona, a to chyba zebrun, szalotka. I oprócz tego całego koszyka ziemniaków, groszku i sałaty zerwałam sobie pierwszą kapustę. Pójdzie na surówkę. Oczywiście te liście to odłamię, ale już jest taka fajna główka. To jest kapusta kabis F1. Ma być bardzo słodka. Spędziłam tutaj sporo godzin dzisiaj, ale mam nadzieję, że Wam pokazałam, co się działo. Cześć, do następnego.